Jeśli twoje ogórki zaczną więdnąć, żółknąć i tracić kwiaty w sierpniu, nie obwiniaj od razu upałów. Możesz tracić dokładnie to, co wielu ogrodników wyrzuca każdego dnia. Temperatury latem powyżej 30 do 35 stopni Celsjusza mogą być dla ogórków prawdziwym szokiem. Liście zaczynają więdnąć, kwiaty opadają, roślina zwalnia, a owoce stają się mniejsze. Jest jednak jedna rzecz, o której wiele osób zapomina. A zanim powiem, czego użyjemy dzisiaj, pamiętajcie, ogórków w sierpniu nie należy podlewać chaotycznie i w najgorętszej porze dnia. Jeśli podlejesz je, gdy ziemia jest gorąca, duża część wody może szybko wyparować, a roślina nie otrzyma tego, czego potrzebuje. Najlepiej podlewać wcześnie rano lub wczesnym wieczorem, bezpośrednio przy korzeniach, a nie nad liśćmi. Kolejna ważna rzecz, nie czekaj, aż roślina całkowicie zwiędnie, zanim ją podlejesz. Ogórki mają płytkie korzenie i podczas ekstremalnych upałów bardzo szybko odczuwają brak wilgoci. A teraz przechodzimy do triku, o którym być może słyszeliście po raz pierwszy. Wielu z Was ma w lodówce coś, co mogłoby wylądować w ogrodzie zamiast w koszu. To jogurt. Jogurt zawiera materię organiczną i pożyteczne mikroorganizmy, ale ważne jest, aby podkreślić, nie należy z nim przesadzać. Nie chcemy pozostawiać gęstego jogurtu bezpośrednio wokół korzeni, ani używać go nierozcieńczonego w dużych ilościach. Do naszego dzisiejszego triku potrzebujemy tylko 2 dl jogurtu naturalnego i około 1 litra stojącej wody. A teraz ostrożnie, ponieważ sposób aplikacji jest najważniejszy. Najpierw bierzemy około 2 dl jogurtu naturalnego i delikatnie rozprowadzamy go w wodzie lub przygotowujemy rozcieńczoną mieszankę. Następnie podlewamy nią ziemię wokół rośliny, nigdy bezpośrednio na liście i kwiaty. Zaraz potem bierzemy kolejny litr stojącej wody i podlewamy obszar wokół korzeni. W ten sposób nie pozostawiamy gęstej mieszanki na powierzchni gleby, ale ją dodatkowo rozcieńczamy i pomagamy jej równomiernie rozprowadzić. W strefie korzeniowej. Pamiętajmy jednak, to nie jest magiczna mikstura, która przywróci do życia całkowicie martwą roślinę z dnia na dzień. Jeśli ogórek jest całkowicie wysuszony, korzenie gniją lub roślina jest poważnie chora, musimy najpierw rozwiązać prawdziwy problem. Dlatego w sierpniu koniecznie sprawdźmy spodnią stronę liści. Jeśli zauważysz drobne owady, lepkie plamy, pajęczyny lub białe naloty, problem może nie wynikać tylko z braku wody. Usuwajmy również całkowicie pożółkłe i wysuszone liście. Nie pozostawiajmy ich na roślinie, ponieważ marnują tylko jej energię. I jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka, nie przesadzajmy z podlewaniem. Ogórki lubią wilgoć, ale nie lubią, gdy ich korzenie stoją w rozmokłej glebie przez kilka dni. Dobre podlewanie oznacza głębokie namoczenie strefy korzeniowej, a następnie pozwolenie, aby powierzchnia lekko wyschła. Jeśli temperatura przekracza 35 stopni, staraj się chronić ogórki przed najsilniejszym popołudniowym słońcem, zapewniając i